oto coś naprawdę fascynującego. Wyobraźcie sobie projekt, który na pierwszy rzut oka łączy dwa, wydawałyby się, zupełnie odległe od siebie światy. Z jednej strony mamy klasyczną edukację muzyczną, a z drugiej zaawansowaną inżynierię oprogramowania w chmurze. Dzisiaj przyjrzymy się temu z bliska. Zobaczymy, w jaki sposób pewna organizacja pozarządowa z Gdańska stworzyła absolutnie genialny mechanizm, w którym zwykłe linijki kodu bezpośrednio wspierają kulturę i sztukę. To jest po prostu niesamowita innowacja na samym styku technologii i filantropii. Dobrze, zanurzmy się w ten temat, ponieważ zaczynamy od prawdziwego konia trojańskiego współczesnej nauki. Badania z zakresu neurologii sugerują coś, co dla wielu w branży tech może być, no cóż, sporym szokiem. Mamy naukowo udowodniony bardzo silny związek między treningiem muzycznym a zdolnościami do budowania potężnej architektury oprogramowania. Zamiast widzieć artystów z głową w chmurach, nauka pokazuje nam umysły precyzyjnie, wręcz chirurgicznie dostrojone do rozwiązywania najbardziej skomplikowanych problemów logicznych. Żeby nie być głosłownym, spójrzmy na konkrety opierające się na przełomowych badaniach Harvard Medical School z 2014 roku, autorstwa zespołu Zook, a także na publikacjach z Frontiers in Psychology. Słuchajcie, skany MRI to potwierdzają. Muzycy znacznie, ale to znacznie lepiej radzą sobie w testach wymagających wieloetapowego planowania, jak choćby słynny test wieży Londynu. W inżynierii przekłada się to 1:1 na projektowanie złożonych baz danych i interfejsów API. Do tego dochodzi elastyczność poznawcza i powiększona pamięć robocza. Przecież to są dokładnie te same funkcje wykonawcze, których programiści używają na co dzień do debugowania. Muzycy po prostu fizycznie, w swoich mózgach, budują autostrady neuronalne, które czynią ich urodzonymi architektami zaawansowanych platform. Zobaczmy, jak to wygląda w naszym dzisiejszym planie. Zaczniemy od punktu pierwszego. Muzyka spotyka inżynierię oprogramowania. Następnie przejdziemy do fundamentów Fundacji Talentyda. W trójce omówimy API Point jako ten główny komercyjny silnik. Potem przyjrzymy się systemowi rezerwacji Vocato. A na koniec, w punkcie 5, złożymy to w całość, czyli jak technologia finansuje edukację kulturalną. Punkt pierwszy. Muzyka spotyka inżynierię oprogramowania. Od neuroplastyczności do skalowalnego kodu. I to doskonale obrazuje, jak te koncepcje przenikają do realnego świata. Mamy kolejne badania, na przykład te z Uniwersytetów Jyväskylä czy z Normandy University, które jasno dowodzą, że korzyści z edukacji muzycznej utrzymują się przez całe życie. Wyobraźcie sobie, ta zwiększona łączność neuronalna, o której wspominaliśmy, pozwala na błyskawiczne przyłączanie się między zadaniami. Zresztą nowsze analizy opublikowane w Frontiers in Neuroscience w 2025 roku tylko to potwierdzają. Ktoś może jednocześnie analizować system zarządzania hotelem, bazę danych i interfejs użytkownika. Z perspektywy rynkowej wniosek biznesowy jest absolutnie genialny. Muzyk-inżynier to nie jest jakaś anomalia, to gigantyczna przewaga konkurencyjna, jeśli chcemy budować skalowalne i niezawodne środowiska IT. Przejdźmy od razu do części drugiej. Fundament Fundacji Talentyda. Zobaczmy, jak wyglądała ta fizyczna i prawna geneza z grudnia 2024 roku. Wiecie, co jest naprawdę niezwykłe w tym zestawieniu? Ten absolutnie piękny kontrast. Pomyślcie tylko, w akcie notarialnym mamy bardzo skromne, wręcz analogowe zasoby. Fundusz na start zaledwie 10 000 złotych. Do tego Alfa Romeo 156, jakieś laptopy, 300 starych zeszytów z notami i 2 pianina, w tym jedno zabytkowe marki Heinrichsdorf. Ale z drugiej strony, spójrzcie na te gigantyczne statutowe cele. Mówimy tu o profesjonalnym przygotowaniu uczniów do rygorystycznych egzaminów ABSRM, specjalistycznej fizjoterapii dla muzyków, no i stworzeniu ogromnej cyfrowej platformy edukacyjnej. Oczywiście, żeby zrozumieć, jak z używanego auta i starych nut powstaje zaawansowany software, musimy spojrzeć na ścieżkę prezesa fundacji, Wojciecha Lewandowskiego. To jest 28 lat naprawdę intensywnej kariery. Zaczynał w 1996 roku w Krakowie. Potem wielki strzał, współtworzenie portalu AOL.pL, który konkurował z największymi w Polsce. To doprowadziło do głośnej sprzedaży domeny dla giganta Time Warner w 2007 roku. A potem lata w inżynierii scenicznej i nagłośnieniowej. Właśnie ta specyficzna hybryda doświadczeń sprawia, że dzisiaj potrafi on tak bezbłędnie poruszać się na granicy technologii chmurowych i klasycznej sztuki. Część trzecia. API Point, czyli komercyjny silnik całego przedsięwzięcia. Pora na budowanie synergii.
Mimo że mówimy o fundacji non-profit, platforma API Point to kawał potężnej inżynierii. Architektura API First. Każdy element można zintegrować z zewnętrznymi systemami po REST API. Do tego w pełni odizolowana architektura multi-tenant. Gotowość na pełny SaaS z aktualizacjami w locie. Zabezpieczenia na poziomie korporacyjnym, w tym szyfrowanie i monitoring SIEM. No i co ważne, zwłaszcza dzisiaj w Unii Europejskiej, platforma w locie wstrzykuje tryby dostępności zgodne ze standardami EA i WCAG 2.3. To jest po prostu solidny enterprise'owy fundament. Zróbmy krok dalej i zobaczmy, jak to buduje ogromną skalę tego przedsięwzięcia. Mamy jeden wspólny, świetnie zaprojektowany silnik, który napędza wiele potężnych narzędzi komercyjnych. Zobaczcie, integrator Horeca dla hoteli, Signum do cyfrowych ekranów, potężny API router bramkujący SMS-y, a nawet platformy streamingowe. Wszechstronność jest tu po prostu powalająca. Część 4. Zejdźmy teraz do konkretu. System rezerwacji Vocato jako namacalne studium przypadku. Kiedy użytkownik loguje się do Vocato, wszystko opiera się na tak zwanym doświadczeniu bez tarcia. Jest po prostu super prosto. Uczeń chce zarezerwować na przykład 45 minut lekcji na gitarze. Krok pierwszy. Wybiera usługę. Krok drugi. Klika wolny termin w kalendarzu. Krok trzeci. Płaci przez Stripe. Koniec. 3 kroki i gotowe. Ale pod maską tych 3 kliknięć kryje się naprawdę skomplikowana maszyneria. Architektura multi-site działająca w czasie rzeczywistym. Płatności to nie jest zwykły przelech, to Stripe Connect Escrow, co oznacza, że pieniądze ucznia są chronione i trafiają do nauczyciela dopiero po lekcji. Oprócz tego mamy własny router powiadomień SMS, ochronę przed oszustwami od Fingerprint.js i pełną zgodność z RODO. A wszystko to spięte licencjami non-profit od gigantów takich jak TechSoup czy Google, dzięki czemu szkoły mogą z tego korzystać nawet w planach bezpłatnych. I tak docieramy do części 5. Model cyrkularny, czyli moment, w którym technologia zaczyna finansować edukację kulturalną. Więc kluczowym wnioskiem jest tutaj ta doskonała samowystarczalność tego filantropijnego ekosystemu. Pomyślcie o tym. Każda transakcja w Vocato, każdy hotelowy abonament Horeca, każda subskrypcja to przychód, który ląduje bezpośrednio na koncie fundacji. Żadnych akcjonariuszy wypłaczających dywidendy. Te pieniądze dosłownie zamieniają się na granty. Finansują profesjonalne szkolenia do egzaminów ABRSM, opłacają bardzo potrzebną fizjoterapię dla muzyków z kontuzjami od ćwiczeń i wspierają młode, wybitne talenty stypendiami. Słuchajcie, to wszystko najlepiej podsumowuje jedno zdanie z manifestu fundacji. Od kodu do nut, od nut do kodu. To brzmi niebal poetycko, prawda? Ale jest do bólu inżynieryjne. Czytanie nut rozwija w mózgu sieci neuronowe. Te sieci pozwalają pisać genialny kod. Ten kod generuje pieniądze. A te pieniądze wracają, żeby uczyć kolejne pokolenia czytania tych samych nut. Pełna, zamknięta pętla. Na koniec zostawiam Was z jedną nieco prowokacyjną myślą. Skoro na naszych oczach zabytkowe pianino potrafi zainspirować stworzenie zaawansowanego serwera w chmurze, a ten serwer z kolei zarabia na kolejne wspaniałe instrumenty, to zastanówcie się, jakie inne pozornie niemożliwe do połączenia modele biznesowe wciąż nam umykają. Jakie światy jeszcze czekają na to, by ktoś odważył się je ze sobą spiąć. Zdecydowanie warto poszukać takich innowacji we własnym otoczeniu.